Hej, miałeś być może coś takiego, że budziłeś się rano, budziłeś się zmęczony, niewyspany, w kiepskim nastroju, tylko że to nie był jeden dzień, ale drugi, trzeci, niekiedy miesiąc, niekiedy nawet całe lata. I tu nie mówimy o depresji, ale mówimy generalnie o kiepskim samopoczuciu i tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. To, co zaraz powiem Ci, być może, nie mówię, że na 100%, ale po prostu sprawdź, być może zaradzi na ten problem, bo w sumie chodzi o to, żebyśmy chodzili szczęśliwi, bo dzięki temu będziemy o wiele więcej osiągać, ale no też życie jest przyjemniejsze. Powiem Ci, że w miejscu, gdzie teraz jestem, na Karaibach, aż mnie szokuje to, jacy ludzie są właśnie otwarci, jacy są uśmiechnięci. Podejrzewam, że tutaj jest to akurat kwestia klimatu, bo jest mnóstwo słońca, więc nie brakuje też witaminy D. No, wiadomo, że jest inaczej, jeśli jest minus 10 stopni, a jest plus 30. Inaczej się reaguje na takie otoczenie, inaczej się reaguje, kiedy dookoła jest zielono, kiedy kwitną kwiaty, kiedy pięknie pachnie. Ale trzeba pracować z tym, co się ma. A Ty masz teraz... Masz swój umysł i masz kogoś, kto Ci może podpowiedzieć, co można z tym zrobić. A co z tym można zrobić? Kwestia zastosowania techniki przed snem. W momencie, kiedy idziesz spać, nie wiem, czy Ty tak robisz, ale wiem, że mnóstwo ludzi tak robi coś takiego, że analizuje, co się wydarzyło w przeciągu dnia. A ta analiza wygląda w ten sposób, że myślimy o tych złych rzeczach, w sensie, co mnie złego spotkało, kto mi coś przykrego powiedział i czy to była prawda, czy nie. Myślimy też o tym złym, co się może jutro przytrafić. No jakoś tak jesteśmy chyba nauczeni myślenia tego, żeby myśleć w sposób negatywny i wyszukiwać, no, co złego się nam może przytrafić. To właśnie między innymi dlatego tyle ludzi ogląda telewizję, bo telewizja mówi, co złego się przydarzyło komuś, tu była kraksa, gdzieś tam lawina i tak dalej. Mało się mówi o rzeczach pozytywnych, więc my też w taki pokrętny sposób uczymy się myśleć właśnie negatywnymi myślami. I teraz jak Ty idziesz spać, w momencie przed zaśnięciem umysł wchodzi w troszkę inny stan. Jest wtedy mocno programowana podświadomość i kiedy Ty przed snem programujesz się w ten sposób, że analizujesz te wszystkie złe rzeczy, które Ci przytrafiły, idziesz potem spać, to potem przez te kilka godzin snu Twoja podświadomość to wszystko ładnie w głowie produkuje. Jeśli Ty się nastawiłeś na negatywne rzeczy i przerabiałeś negatywne rzeczy przed snem, to potem te negatywne rzeczy w Twojej głowie się w odpowiedni sposób odkładają, bo Twoja podświadomość pracuje nawet wtedy, kiedy nie śpisz. I kiedy zadajesz sobie przed snem pytanie, jak to się stało, że nie wiem, ktoś Twój bliski albo ktoś obcy coś złego Ci powiedział, coś złego Ci zrobił, że coś złego się wydarzyło, no to Twoja podświadomość będzie Ci dawać podpowiedzi, bo jesteś taki, bo jesteś siaki, bo tego nie umiesz, bo w tym jesteś beznadziejny i różne takie głupie rzeczy tworzą się w Twojej głowie, a Ty świadomie tego nie odbierasz. Ale z każdym dniem sam siebie coraz bardziej dołujesz, sam siebie coraz gorzej programujesz. Co w związku z tym? W związku z tym przed snem trzeba świadomie pomyśleć o rzeczach pozytywnych, o tym, co fajnego Ci się dzisiaj wydarzyło. Albo pomyśleć sobie o tym, co fajnego chcesz, żeby Ci się jutro, czy pojutrze, czy za rok wydarzyło. Jak Ty będziesz myślał o takich rzeczach, to Twój umysł się zaprogramuje trochę inaczej, będzie Ci podawał pytania na temat tego, jak to zrobić, żeby się stało tak, jak Ty chcesz. Naprawdę trzeba siebie programować i trzeba sobie podawać odpowiednie myśli. Tylko tak, jedno jest, jak ja Ci o tym powiem teraz, a druga sprawa jest to, żebyś Ty pamiętał o tym za 2 dni albo za tydzień. Co zrobić? Na początek trzeba się zaprogramować. Więc ja Ci sugeruję wziąć po prostu telefon komórkowy, jak masz tam powiadomienia, jak masz alarm i możesz pisać notatkę, to sobie napisz taki alarm, taką notatkę. Idziesz spać powiedzmy o godzinie 23 czy o 22
czy skórami, nie ma znaczenia, napisz sobie taką notatkę, żeby w momencie, powiedzmy za 10, jak idziesz spać o 23, żeby za 10:11 pojawił Ci się komunikat, pomyśl pozytywnie przed snem. Tyle. Jak Ty położysz się do tego łóżka, jak Ci będą wchodzić te głupie myśli dołujące do głowy, to świadomie musisz je zatrzymać. Świadomie. Na początku będzie to trudne, ale z każdym dniem będzie łatwiejsze. I minie 2 tygodnie, może 3 tygodnie, może miesiąc, może będziesz potrzebował na to 3 miesięcy, ale w końcu się przestawisz, nie będzie Ci potrzebna ta notatka, a zobaczysz, że Twoje życie diametralnie się zmieni. Diametralnie. To jest taka rutyna na dobranoc. Ja robiłem kiedyś film na rutynę na dzień dobry, to tutaj postaram się dać, jak tutaj się wyświetli takie coś, to kliknij na to, to pokażę Ci film z tego, co robić rano. Tak trzeba się programować, bo jak się nie będziesz programować, to będziesz żył, będziesz miał takie życie, jak wszyscy mają, czyli słabo. Poza tym, dla tych osób, które są zapisane u mnie na newsletter, na sukces.pl, ja tam wysyłałem parę takich informacji, więc sobie przejrzyjcie te maile wstecz. Ja tam też podawałem takie informacje, w jaki sposób się zaprogramować. Jak jeszcze nie jesteś zapisany na newsletterze, wejdź na stronę sukces.pl, łatwo zapamiętać, zostaw tam maila, będą przychodzić do Ciebie bardzo fajne, wartościowe materiały, o których nie mówię tutaj na YouTubie. Ja tą kamerkę jeszcze obrócę trochę, bo widzisz tylko za mną morze, a tu jest naprawdę piękne miejsce. Dobra, teraz tutaj poszedłem w takie, gdzie ładnie morze widać, więc tylko troszkę zieleni Ci pokażę, żebyś mógł pocieszyć oko, ale zobacz, jak wygląda kraj karaibski, kraj trzeciego świata, gdzie podobno jest bieda z nędzą. Bieda z nędzą, to sięgniemy tutaj na tą biedę z nędzą do góry, tak, takie są tutaj budynki i przyjemna zieleń. Tutaj za dnia jest generalnie mnóstwo stateczków, ale to już, czekaj, bo to słońce tak oślepia, ale o tej godzinie, o której to kręcę, o tutaj jeden statek został, na Tobago stąd można pojechać, a tam w tle, nie wiem, na ile to będę mógł przybliżyć, można zjeść, ostrość się rozmywa, jak to się ustawia. No niestety ja z ostrością sobie nie radzę. Ale tam jakby co to tam jest miejscowe jedzenie. Jak będziesz kiedyś tutaj w tej okolicy, to zajrzyj, zobaczysz, jak to wygląda. A tymczasem głupia sprawa z konkursem, bo nie chcę przypominać na każdym nagraniu o konkursie, więc tylko powiem teraz, a będę w następnych nagraniach po prostu na dole w komentarzach pisał, że jest konkurs. Bo cały czas trwa konkurs na najciekawszy, najbardziej inspirujący komentarz. Te osoby, które ten konkurs wygrają, a wygra ta osoba, która według mnie ma najciekawszy komentarz, a ja to sprawdzam po liczbie lajków albo po liczbie komentarzy do komentarza. Jeśli to jest coś, co dla mnie jest interesujące, zakładam, że dla innych też jest interesujące, więc jedna taka osoba wygrywa godzinę ze mną, ale to nie tylko tak, że może sobie ze mną porozmawiać na dowolny temat, ale może ze mną przejechać się super sportowym samochodem, więc jeśli kogoś takie rzeczy kręcą, to zapraszam. Jeśli nie chcesz jechać takim samochodem, bo się boisz, możemy po prostu usiąść gdzieś i porozmawiać. To tyle. Do usłyszenia. Tym razem we wtorek, gdzie będę odpowiadał na pytania. Hej!